Genealogiczne Śledztwo to kanał, jak sama nazwa wskazuje, poświęcony dochodzeniom bardzo specyficznym, bo zajmującym się genealogią. Zarówno tą dotyczącą mojej bliższej i dalszej rodziny, jak również i pochodzeniu osób ze świata kultury, nauki i tak zwanego show biznesu, urodzonych co prawda za granicą, ale posiadających polskie korzenie. Opowiedziałem Wam już o przodkach Timothée Chalamet, Nicolasa Cage'a i Marty Stewart, ale to dopiero początek. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Ależ zagwozdka mi się trafiła. Przypadek przodków aktora Charlesa Bronsona, a właściwie to Charlesa Denisa, jak to wymówić, Byczyński, okazuje się być trudnym orzechem do zgryzienia. Być może nawet nie uda mi się rozwiązać tych wszystkich zagadek związanych z pochodzeniem zarówno jego ojca, podobno z Druskiennik, leżących dzisiaj na Litwie, jak i jego matki, której rodzice również stamtąd mieli pochodzić. Liczę trochę na to, że słuchający bądź czytający te słowa podzielą się ze mną swoimi ewentualnymi uwagami na temat historii tego wybitnego aktora. Już wiem, że nie skończy się na jednym odcinku, bo i materiału sporo, ale i poszukiwania trwają cały czas od momentu, w którym mój kuzyn Paweł Suliga zasugerował mi, komentując zresztą inny odcinek podcastu, zajęcie się tajemnicą pochodzenia rodziny Bronsona. Zacznijmy więc może od tego, co już na pewno na jego temat wiemy. Ręka do góry, kto nie słyszał fragmentu tej genialnej ścieżki dźwiękowej Ennio Morricone z filmu dawno temu Na Dzikim Zachodzie. Mi już na zawsze nierozerwalnie kojarzyć się będzie on właśnie z osobą Charlesa Bronsona, grającego tam jedną z głównych ról. Charles Bronson urodził się w roku 1921 w Ehrenfeld koło Pittsburgha. Jego ojcem był Walter Buczyński, który emigrował do USA, prawdopodobnie z Druskiennik, obecnie leżących na Litwie, a matką Maria Woliński, urodzona w Ameryce, córka emigrantów również pochodzących z terenów należących dzisiaj do Litwy. No i od razu zaczynają się schody. Chciałem oczywiście odnaleźć metrykę chrztu Charlesa bądź jakiś stosowny dokument. W miejscowości, w której się urodził, kościoła nie było. Najbliższą miejscowością byłby Johnstown. Jeśli się nie mylę, to Ehrenfeld był właśnie częścią Johnstown. Niestety katolickie metryki dostępne na Facebooku z tej miejscowości kończą się na roku 1913. Przeglądałem też wpisy w stanie Urzędu Cywilnego narodziny za rok 1921 i na wszelki wypadek również za 1922 rok. Nic tam jednak nie znalazłem. Jeśli ktoś ma ochotę sprawdzić, czy czegoś nie przeoczyłem, to proszę bardzo, tutaj jest link do właściwego spisu na Family Search. Link będzie dostępny na blogu. Nie mam więc pomysłu, gdzie jeszcze mógłbym znaleźć ślad po narodzinach Charlesa. Może wy jakiś będziecie mieli. Pomyślałem sobie, w takim razie dowiem się czegoś na temat jego matki. W niemieckiej wersji Wikipedii wyczytałem, że Mary Doliński urodziła się w miejscowości Tamaqua, leżącej również w Pensylwanii. Niestety brak jest informacji o ewentualnych metrykach z kościoła katolickiego w tej miejscowości, o ile oczywiście w ogóle takowy istniał. Nie ma też informacji o zapisach z Urzędu Stanu Cywilnego. Tak więc następna ślepa ścieżka. Innej informacji o miejscu urodzenia Mary nie znalazłem. W akcie jej zgonu podany jest tylko stan Pensylwania jako miejsce jej urodzenia. Oczywiście jako jeden z pierwszych poszedł w obroty stosowny wpis na Wikipedii o Charlesie Bronsonie. Próbowałem podglądać tutaj historię edycji angielskojęzycznego wpisu o Bronsonie na Wikipedii w nadziei na jakieś szczegóły, które naprowadzą mnie
na trop informacji o jego rodzicach, na przykład powtarzanej wszędzie informacji o miejscu urodzenia ojca Charlesa, czyli Druskiennikach. Nie jestem jednak na tyle biegły, aby wyczytać to w tych tysiącach linijek właściwej strony na Wikipedii. Może ktoś bardziej doświadczony powie mi coś na ten temat, a link zostawiam również na blogu. Rzucił mi się jednak w oczy wpis na stronie poświęconej zmianom dokonywanym w artykule o Bronsonie i była to konkretnie zmiana dokonana przez użytkownika Maczko.peti, niestety już nieczynnego na Wikipedii, o usunięciu obcego bądź nierodzimego litewskiego nazwiska. Ciekaw jestem, o co tu mogło chodzić. Nie wiem też, co dokładnie miałby oznaczać ten wpis i na czym polegałaby zmiana w tekście. Nie wiem też, skąd pojawiają się informacje w ogóle na temat litewskiego pochodzenia rodziców, łącznie z zapisanym po litewsku imieniem i nazwiskiem ojca Charlesa. Tak, to prawda. W spisie mieszkańców USA z roku 1930 w rubryce Miejsce urodzenia danej osoby oraz jego rodziców jest wyraz Litwa, zgodnie z zaleceniami do wypełniania tego formularza, w którym to jest mowa, że powinno się wpisać nazwę kraju pochodzenia spisywanych osób w momencie wypełniania formularza, a pamiętajmy, że jest zaledwie 12 lat po zakończeniu I wojny światowej, po której zarówno zniknęło, jak i powstało parę państw, a granice tych istniejących niekiedy drastycznie się zmieniły. Wszystko zresztą się tu zgadza, bo oczywiście w 1930 roku Litwa jako niepodległe państwo już istniała, a w momencie emigracji ojca Charlesa litewskie Druskienniki, podobnie jak i Polska, były częścią Imperium Rosyjskiego. I jest jednak jeszcze inna informacja zawarta w tym formularzu, a dotycząca języka używanego w danej rodzinie przed przybyciem do USA i tu jest pisany język litewski. Ciekawe, czy to stąd właśnie z tego formularza biorą się informacje widoczne w różnych informacjach na temat Bronsona o tym, że w domu mówiło się po litewsku i po rosyjsku. Nie udało mi się niestety odnaleźć żadnej wypowiedzi samego aktora, w której odnosiłby się do tego tematu. Jeśli ktoś na taką by natrafił, proszę o informację. Znalazłem natomiast fragment jego rozmowy z dziennikarzem Rogerem Ebertem, przeprowadzonej bodajże w roku 1973. To w niej opowiada o gigantycznej wprost biedzie, w jakiej żył jako dziecko. Pamiętać należy, że był to czas tak zwanego wielkiego kryzysu finansowego. I oto dwa fragmenty z tego wywiadu. Początek cytatu. Dom znajdował się w Ehrenfeld, zwanym Scop Town, i był to dom firmowy należący do Pennsylvania Coal and Coke Company. Kiedy górnicy rozpoczęli strajk, eksmitowano ich z domów, a rodzina Muszyńskich zamieszkała w piwnicy domu, w którym mieszkał inny górnik i jego 8 dzieci. To było lato, zanim poszedłem do szkoły, mówi Bronson. Pamiętam, że mój ojciec ogolił nas wszystkich na łyso, żeby uniknąć wszy. Czasy były kiepskie. Nosiłem używane ubrania, a ponieważ dzieci w rodzinie, które były starsze ode mnie, były dziewczynkami, czasami musiałem donaszać ubrania po nich. Pamiętam, jak chodziłem do szkoły w sukience, a skarpetki, kiedy wracałem do domu, musiałem czasami zdejmować i przekazać bratu, aby ten mógł je założyć, idąc do kopalni. I drugi cytat. Charles Bronson pracował w kopalniach od 1939 do 1943 roku i powołanie do wojska, jak twierdzi, było najszczęśliwszym, co go w życiu spotkało. Byłem dobrze odżywiony, po raz pierwszy w życiu dobrze się ubrałem i mogłem poprawić mój angielski. Ehrenfeld żyliśmy wszyscy razem. Wszyscy ojcowie byli Walijczykami, Irlandczykami, Polakami i Sycylijczykami. Byliśmy ze sobą tak blisko, że przejmowaliśmy jeden od drugiego akcent danego kraju. Dlatego nasz angielski był pełen obcych naleciałości językowych. Kiedy dostałem się do służby,
ludzie myśleli, że pochodzę z obcego kraju. Koniec cytatu. W innym wywiadzie z Bronsonem, który przeprowadził z nim Douglas Thompson, pojawiły się takie informacje. Początek cytatu. Bronson był dosłownie z innego świata. Urodził się jako Charles Buczyński, jako 7. syn i 9. dziecko, wszystkich było 15, litewsko-rosyjskiego górnika z Pensylwanii. Kiedy miał 14 lat, na raka zmarł jego ojciec, który zdezerterował z armii carskiej w Rosji i po którym Charles otrzymał imię. No i znów 3 informacje, tym razem o litewsko-rosyjskim pochodzeniu, o tym, że ojciec Charlesa był dezerterem z rosyjskiej armii. Trzeba by sprawdzić chyba spisy żołnierzy w carskiej armii, może to byłby jakiś ślad. Oraz, że swoje imię otrzymał po ojcu. No to ostatnie wydaje się informacją zupełnie nieprawdziwą, bo imię, które używał ojciec Charlesa, to Walter. I jak na razie nigdzie nie potrafię jednak odnaleźć żadnej wypowiedzi samego Charlesa na temat narodowości swoich rodziców, ani tym bardziej żadnych dokumentów, które rozwiałyby wątpliwości na ten temat. Interesującym tropem jest również pojawiająca się to tu, to tam wzmianka o tatarskich korzeniach Bronsona. Również i to stwierdzenie nie znalazło potwierdzenia w jakichkolwiek dowodach. Patrząc jednak na jego twarz i dość wyraźnie skośne oczy oraz przyjmując za wiarygodną informację o jego korzeniach sięgających Litwy, można by skłaniać się ku takiej tezie. Na tym kończę pierwszą, ale z pewnością nie ostatnią część poświęconą przodkom Charlesa Bronsona. Sprawa na pewno jest interesująca, tajemnicza i póki co wyglądająca na dość beznadziejną. Obecnie dostępnych dokumentów w tej sprawie jest bowiem jak na lekarstwo. Mam nadzieję, że wysłuchaliście z ciekawością dzisiejszego odcinka podcastu Genealogiczne Śledztwo. Następny pojawi się już za tydzień, jak zwykle podczas weekendu. Proszę o lajki, subskrypcje i komentarze.